Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć Kasiu. Cześć Kamil. Powiedz mi, gdzie ostatnio nurkowałaś? Słynne pytanie. Tak. Hańcza. O Jezus Maria, to zimno było, nie? Zimno, czy wiesz co, może nie tyle zimno, co bardzo deszczowo i bardzo mokro po nurkowaniu, więc stwierdzam, że lubię wchodzić do wody, być mokra, ale już na zewnątrz, jak się wychodzi po nurkowaniu w deszczu, to nie jest fajnie. Także nagrywamy w Deep Spocie, to może jakiś nurek po nagraniu. Może, cieplutko. Dokładnie tak. Słuchaj, temat, to jest twój temat, o którym chcesz porozmawiać, czyli kursy ratownictwa, taki kurs pierwszej pomocy, ale nurkowej, taki danowski kurs, Tak. tylko od punktu widzenia kursantki, a nie instruktorów czy instruktorek. To jest twój temat, który ciebie zainspirował i w sumie mi się też podoba, bo najczęściej faktycznie rozmawiam z instruktorami, dlaczego warto i to wszyscy mówią, że wszyscy wiemy, że warto, prawda? No ale ty jesteś po takim kursie, no to zacznij w ogóle może opowiadać, co cię skłoniło do pójścia na taki kurs. Pewnie. Wiesz co, generalnie zacznę może trochę od takiego kontekstu nurkowego, bo faktycznie gdzieś te kursy przy nurkowaniu się pojawiły. Ja zaczynając swój kurs, idąc po kolei oczywiście, jeśli chodzi o etapy rozwoju nurkowego, poszłam na kurs Rescue, oczywiście EFR, który jest tam szkoleniem obowiązkowym. Stwierdziłam, że kurczę, no jest to bardzo ważny temat, w szczególności, że na Rescue uczymy się my jako nurkowie już brać odpowiedzialność też za innych nurków, nie tylko za siebie. I ponieważ poszłam w ścieżkę instruktorską, czyli taką profesjonalną, no to już też musiałam się trochę więcej dowiedzieć. I gdzieś po drodze tej ścieżki profesjonalnej dowiedziałam się o tym, że są jeszcze dodatkowe kursy rozszerzające tą wiedzę. Szczerze mówiąc, poszłam na ten kurs i to było dla mnie takie wielkie wow, można więcej, można świadomie. I nie ukrywam, że gdzieś obok tego nurkowania właśnie to ratownictwo nurkowe jest bardzo bliskie mojemu sercu. A tak naprawdę cała moja też ścieżka jest może wynika trochę z tego, że jestem niedoszłą studentką medycyny, więc gdzieś też mi brakowało trochę takiego medycznego podejścia. I na pewno czułam niedosyt po takim podstawowym szkoleniu. Bo... Ale mówisz podstawowe szkolenie, czy taki rescue? Takie rescue, tak, rescue diver, dokładnie. To holowanie tego nurka. Wydobycie nurka i tak naprawdę wydobycie go na powierzchnię i pada pytanie co? Karetka i do widzenia. Dokładnie. Więc tutaj z tego punktu widzenia na pewno były te elementy, które gdzieś tam spowodowały to zainteresowanie. No i też nie ukrywam, że ponieważ i wyjeżdżam nurkowo, czy na safari, czy gdzieś właśnie Tajlandia, Indonezja, no to też są miejsca, gdzie często mamy bardzo daleko do pierwszej pomocy, musimy sami też dużo rzeczy ogarnąć, żeby taką osobę podtrzymać, zanim ta pierwsza pomoc faktycznie taka profesjonalna się Po czym pojawi. karetka dojedzie, czy Tak. przyleci helikopter RPR-u Dokładnie. z Tomkiem Sikorą, z którym nagrywałem odcinek. Tak, super. Cieszyłbym się, jakby nie musieli latać. Natomiast rozumiem. Takie kursy pierwszej pomocy pewnie robiłeś sobie kiedyś. Tak. Standardowo RKO i tak dalej. Czy ten kurs danowski dużo się różni? Wiesz co, na pewno ugruntowuje wiedzę i ja to porównam trochę do takiego życia wziętego przykładu. Jak pieczemy ciasto, na przykład weźmy moją babcię i weźmy mnie. Ja jestem po EFR-ze, babcia jest właśnie po takim danowskim szkoleniu. Ja muszę mieć przepis, muszę mieć koniecznie napisane, że 200 ml tego, 20 gram tego i zrobię to ciasto, wyjdzie mi smaczne i tak dalej. Moja babcia powie, że trochę tego, trochę tamtego, ona bezwiednie, podświadomie już wie, co ma robić i wie, jakiego efektu się spodziewać. I mniej więcej to daje to szkolenie danowskie, ten first responder, czyli takie powiedziałabym pierwsze szkolenie danowskie rozszerzające całą wiedzę z EFR-a, bo tam na pewno ugruntujemy sobie wiedzę, którą mamy już z podstawowego kursu pierwszej pomocy, dowiemy się więcej, jakie są poszczególne kroki w tej pierwszej pomocy, poznamy cały cykl niesienia pierwszej pomocy szczegółowo, będziemy umieli ten cykl w kółko powtarzać, żeby tego naszego pacjenta faktycznie utrzymać przy życiu bądź przygotować do przyjazdu karetki.
Po drugie, ugruntowujemy bardzo dużą wiedzę, jeśli chodzi o RKO, bo tu już nie tylko uczymy się uciskać, ale uczymy się uciskać we właściwym tempie. Sprawdzamy, jakie długie są przerwy między uciskiem, na przykład a oddechem, czy podaniem oddechu. Więc tak naprawdę świadomie decydujemy się na podejmowanie pierwszej pomocy, bo właśnie tego nas uczy kurs. Bycia świadomym ratownikiem i niesienia tej pomocy właśnie w sposób efektywny i dużo bardziej kompleksowy. A czy ten kurs jest właśnie dostosowany do warunków, że jesteśmy nurkami, że jesteśmy mokrzy, że mamy na siebie kombinezony tego rzutu? Bo na w takim zwykłym kursie pierwszej pomocy, no to mamy człowieka, no, Typu dom, tak, dom, kładziesz go na czymś twardym, stabilnym, uciskasz, dzwonisz fajrem. No tu jednak mamy, wiesz, osprzęt. Absolutnie tak. Fajny element tego szkolenia to są właśnie scenariusze, bardzo realistyczne, na którym na przykład zobaczysz, jak łatwo albo jak ciężko jest poprzecinać suchy skafander. Czyli rozcinacie suche skafandry? Tak. Powiem szczerze, bardzo było to ciekawe doświadczenie, dlatego że wydaje się, że jak masz takie zwykłe nożyczki, na przykład z apteczki, myślisz, że łatwo czy ciężko? Jak kupiłem pierwszy suchy skafander, to mi się wydawało, że jak go tylko gdziekolwiek źle położę, to on się zepsuje. I naprawdę tam, wiesz, wyściółka z, nie wiem, moszny jesiotra, żeby on nie był zniszczony. Ale teraz wiem, że jak go rzucam, to on dalej jest wytrzymały. On daje radę, więc wyobrażam sobie, że takie nożyczki pierwsze z apteczki to nic nie zrobią. No właśnie tak. I my testowaliśmy akurat różne narzędzia tnące, które nurkowie mają dostępne, więc też nie będę zdradzać szczegółów, które najlepiej działają. Ale faktycznie realizm sytuacji w scenariuszach podczas tego szkolenia skupiony jest głównie na wypadkach nurkowych. I też na przykład dowiadujemy się, że użycie defibrylatora w sytuacji, gdzie mamy dużo wody wokół, no bo wiadomo, ten nurek jednak jest mokry, jesteśmy na mokrym podłożu, jest bezpieczne. Tak. Więc to też jest taka wiedza, którą trzeba wytrzeć pacjenta, bo się elektrody nie przykleją, tak, albo popali skórę. Ale jeśli woda jest wokół, to nie jest to niebezpieczne dla osób niosących tą pomoc. Dokładnie tak, no bo prąd idzie pomiędzy elektrodami, a nie gdzieś tam. To właśnie na tych rozszerzonych kursach, jak się na przykład na KPP zadawałem takie pytania i dla mnie to był też szok, że część ratowników nie miała pojęcia o tym. Bo mówi, no Kamil, szczerze, jak ratujemy kogoś w Łodzi, to on najczęściej jest suchy, więc się nie zastanawiamy nad takimi rzeczami. I w sumie sami ratownicy byli ciekawi, czy można na mokrym człowieku faktycznie zrobić. Ci, co pracują na basenach, to wiedzą, tak? Ale przeciętny ratownik pewnie może tego nie wiedzieć. Dla mnie to też był szok. Także, ale to, co mówisz o tym cięciu skafandrów, to fakt, no, sytuacja życiowa, trzeba go rozciąć. Czym? Nie? To jest potrenowanie tego. Dokładnie. Nie spodziewałem się, że aż takie rzeczy są na tych kursach. Tak. No i też oczywiście ćwiczymy czy zdejmowanie pianki, czy rozcinanie pianki, bo to też zależy jaki ten strój nurka akurat nam się przytrafi na scenariuszu. Ale faktycznie gdzieś tam się z tyłu głowy odblokowuje takie myślenie, kurczę, no przecież to jest drogi skafander. Tak. Okej, to jest drogi skafander, ale my tu mówimy życie versus skafander. Więc też to było takie trochę psychiczne odblokowanie siebie, że kurczę, jednak ten strój nurka musimy usunąć, żeby być efektywnymi ratownikami. Mnie na przykład na rescue to, co najbardziej zaskoczyło, no to holujemy człowieka i tak dalej, ale powypinanie go z tego wszystkiego. Tak. I to jest coś, z tym sobie nie zdawałem sprawy, dopóki tego właśnie nie potrenowałem, że no każdy ma inne uprzęże. Ten jest powiązany, ten poklejony, ten w ogóle jakiś... To nie tak łatwo jest. I faktycznie w stresie to już w ogóle zapomnij, naprawdę, nie? Rozumiem, że takie rzeczy też są trenowane. Tak. Też może nie trenujemy tego ze zdejmowaniem sprzętu nurkowego w całości, bo to też nie jest szkolenie, które odbywa się w wodzie, ale omawiamy też te elementy, powtarzamy, co należy zrobić, a więc jakby to jest też trochę powtórzenie, ugruntowanie tej wiedzy z rescue, żebyśmy pamiętali o tych poszczególnych etapach, czyli tam holowania nurka, rozbierania go ze sprzętu i tego, w jaki sposób go bezpiecznie z tej wody wydostać. Ale tu skupiamy się właśnie już na tych elementach i działaniu po wyniesieniu tego nurka z wody. No samo wyniesienie może być trudne, bo to raz jest łódź, raz coś tam, ciasno, nie ciasno. Szkolenie było w deep spocie. Tak, szkolenie było w deep spocie i tu mieliśmy okazję z basenu wyciągać na przykład naszych pacjentów.
Mieliśmy też możliwość przenoszenia naszych pacjentów, zarówno manekinów, jak i prawdziwe, żywe osoby, na przykład na noszach. I tu też dla mnie było zaskoczeniem, ile osób jest potrzebnych, żeby tak naprawdę taką osobę przetransportować z miejsca, gdzie jest bardzo niewygodnie, ślisko. Nie mamy odpowiednich warunków do niesienia pierwszej pomocy, ani my, ani dla tej osoby nie jest to komfortowe. To było nawet zaskoczeniem, bo czy takie nosze sztywne, czy takie nosze płachtowe, każde działają zupełnie inaczej i tutaj na przykład w płachtowych musisz uważać na głowę, musisz uważać na nogi. Ja sama wiem, kiedy byłam niesiona na takich noszach, jak bardzo można poobijać pacjenta. Nie chodzi tu o obijanie o podłogę, tylko na przykład moja głowa między kolanami ratowników, gdzie tam tak trochę sobie dyndała. Tak. Powinna być zabezpieczona i dobrze pasami przypiąć tego tak, człowieka. dokładnie. Też kolejność zapinania pasów jest bardzo ważna. To ja pamiętam znowuż też z kursu KPP, jak na przykład zapinaliśmy na początku, no dobra, polecimy od dołu, od nóg, to w tym momencie oczywiście pacjent, on musi się zwymiotować, on musi się przekręcić i wszystko nam wylatuje i od zera, nie? Więc tak, to nawet ułożenie, przytrenowanie tego na manekinie to jedno, ale na żywym człowieku, który rusza się, nie chce leżeć, właśnie się denerwuje, bo mu skafander pocięłaś, nie? To... I nie oszukujmy się, wcale nie jest wygodne leżenie na takich noszach. To absolutnie, to nie jest ani przyjemność, ani, że tak powiem, relaks dla osoby, która na nich leży, więc takie przypadki oczywiście są i takie rzeczy właśnie też ćwiczyliśmy. Noszenie na noszach, no to rozumiem, wyniesienie do karetki, fajnie jak są nosze, to jak najbardziej. Płachtowe prościej pewnie mieć, to nawet można sobie pewnie zmontować. Co jeszcze trenowaliście? Czy było coś związane, nie wiem, z jakimiś urazami typu, nie wiem, krew, coś sobie ktoś rozciął, nadział się na coś, bo no, to też się pewnie zdarza w naszym świecie. Tak. Trenowaliśmy też dużo rzeczy związanych z krwotokami, które się też w wypadkach nurkowych, nie ukrywajmy, mogą pojawić. My nosimy ciężki sprzęt, więc taki wypadek wcale nie trudno. Więc tutaj po pierwsze efektywne bandażowanie, bo to nie jest przyklejenie plastra przysłowiowego na ranę, tylko już też trzeba wiedzieć, że jeśli mamy bandaż typu, nie wiem, gaza jałowa, mamy bandaż elastyczny, w jaki sposób można tych rzeczy używać, żeby po pierwsze zatamować ten krwotok, jaki jest w ogóle ten krwotok. Czy on wymaga w ogóle takiego solidnego bandażowania, czy po prostu możemy go, że tak powiem, tylko lekko opatrzyć, żeby go odizolować od środowiska zewnętrznego. Więc te rzeczy też bardzo szczegółowo omawialiśmy, jakie są różnego rodzaju krwotoki i też bardzo szczegółowo omawialiśmy, jak do nich podejść. Ciekawostka, podzieliliśmy sobie ciało na fragmenty i w każdy fragment omawialiśmy, w jaki sposób na przykład krwotok tamować, w którym miejscu ten ucisk będzie najbardziej efektywny, w zależności od tego, gdzie rana powstaje. I inaczej działamy na nogach czy rękach, inaczej działamy na brzuchu, a inaczej jeszcze działamy, jeśli chodzi o szyję na przykład. Tak. Bo nie chcemy pacjenta udusić. Tak, na szyję nie zakładamy stazy. Tak, na przykład. Chyba że to teściowa, jak niektórzy mówią. No. Z stazą też mieliśmy bardzo ciekawe ćwiczenia, ponieważ po pierwsze, oprócz tego, że na manekinie ćwiczyliśmy zakładanie stazy, ale mieliśmy też okazję założyć ją sobie na przykład na nogę. No jest to ból, niesamowity. Faktycznie momentalnie można nawet na własnej nodze poczuć, jak ta krew przestaje swobodnie krążyć, więc też widzimy, jak to działa w praktyce. Co do stazy, warto pamiętać, żeby napisać datę założenia stazy, tak, godzinę zwłaszcza. Tak? Absolutnie. Żeby nie, no, bo to potem są komplikacje tak naprawdę, jeżeli tego nie zrobimy. Krwotoki, jasne. Złamania też były trenowane? Też były trenowane, w jaki sposób usztywnić, na przykład jakich materiałów szukać wokół siebie, no bo wiadomo, jeśli jesteśmy na nurkowisku, no to nie zawsze mamy taką profesjonalną apteczkę, która... No ale kij się znajdzie. Kij się znajdzie się właśnie jakiś tam patyk, czasami nawet może to być po prostu pasek, który jest sztywniejszy, gdzie złożymy go na 2 czy 3. Ten odnoszenia ołowiu. Tak, na przykład. O, widzisz. To jest taśma. To jest faktycznie, że mniejsza może płetwa, nie wiem. Trzeba improwizować tak naprawdę. Trzeba improwizować i wiedzieć, co trzeba zrobić. Tak? Więc jeśli mówimy tu o usztywnieniu, to wiemy, czego szukamy wokół siebie. A powiedz mi jakieś takie termoizolacje, no bo wychodzimy wychłodzeni. Też było to omawiane? Tak, bardzo dużo mówiliśmy o hipotermii, bo to jest jedno z najczęstszych też powikłań po nurkowaniu. Mieliśmy okazję przetestować różnego rodzaju koce, na przykład termiczne. Ale na sobie nawet? Na sobie. Tutaj dzięki uprzejmości Michała Kosuta, którego bardzo pozdrawiam,
i naszego prowadzącego Roberta Pietrasa. Wyszliśmy na zewnątrz, akurat tutaj na Deep Spocie. Było już dość chłodno, bo ja to szkolenie robiłam akurat w lutym. Mieliśmy się wychłodzić. Super. Czyli taka fajne szkolenie. mini hipotermia, Okay. tak? I w tym momencie dostaliśmy właśnie takie te zwykłe koce termiczne, czyli takie nasze kwadratowe, które są złożone takie złoto-srebrne? Złoto-srebrne, ale było też kilka innych. Były śpiwory z podgrzewaniem, bez podgrzewania, były takie specjalistyczne koce złożone z kilku warstw, też taka folia termiczna, ale zupełnie inaczej poskładana do kupy, że tak powiem. Bardzo duża różnica. Czyli tutaj zobaczyliśmy sami, że po pierwsze podłożenie czegoś pod tego nurka, żeby nie leżał na ziemi, bo jego strój jest mokry, tak? Ziemia też może być mokra, zmarznięta, więc to też chwila, moment i tak naprawdę od ziemi ciągnie. Pamiętanie o tym, że przez głowę bardzo szybko marzniemy, więc tutaj jakieś czy czapka, czy jakiś nawet czepek termiczny, bo też są takie czepki termiczne dostępne. No i faktycznie różnorodne rzeczy, które potrafią efektywnie tego nurka ogrzać. Ale wiesz co, to co mi mówisz, to mi się bardzo podoba, bo ja na niektórych tych szkoleniach, poza KPP, no to tu macie folię, złota, srebrna, tą stroną to. Akurat strony nie mają znaczenia. Dokładnie. To też jest jedna z rzeczy, których się dowiadujesz na takim szkoleniu. Tak, a właśnie najczęściej to, co że jak jest zimno, to tą stroną, jak jest ciepło, to tą stroną. No i fajne, ale przetestowanie tego na sobie, to faktycznie zaczynasz myśleć, co by było, gdyby to ja leżała. To faktycznie coś podłożyć ciepłego, czapeczkę na głowę dać mu. No. To jest, czyli dużo praktyki tak naprawdę. Tak, to są zajęcia i ten kurs jest bardzo praktyczny. Tam jest bardzo mało teorii, którą wykłada nam prowadzący podczas 3 dni, bo też trzeba powiedzieć, że to szkolenie nie trwa paru godzin, tak jak kurs EFR, tylko trwa 3 dni i faktycznie jest złożone głównie z scenariuszy. I przyznam bez bicia, mi się wydawało, że ja dużo wiem, bo jestem trochę fanatykiem pierwszej pomocy, więc dużo czytałam, dużo się uczyłam. Byłam na kilku kursach pierwszej pomocy. No ile razy można to RKO robić? Tak, dokładnie. Ale pamiętam do dzisiaj mój pierwszy scenariusz, tutaj właśnie na Deep Spocie. Nie będę zdradzać szczegółów, jaki to był, ale faktycznie był w środowisku wodnym. Wchodzisz na miejsce wypadku i wyobraź sobie, że po prostu biała kartka w głowie. Nagle takie zamroczenie, kurczę, co ja mam robić, tak? Wiem, przecież się przygotowywałam, znam poszczególne kroki, ale mimo wszystko widzisz, to był manekin, ale widzisz tą sztuczną krew, widzisz właśnie tą sytuację, gdzie koledzy, koleżanki grają gapiów i nagle po prostu patrzysz i kurczę, ty masz podjąć działania i masz to zrobić w miarę szybko, efektywnie i faktycznie pokazać, co potrafisz. I ten kurs z dnia na dzień było tak, że każdy kolejny scenariusz, to już było, że ta kartka zaczęła się zapełniać takim podejściem, to są poszczególne kroki, ja w głowie już myślę, w tym kroku powinnam zrobić to, w tym powinnam zrobić to i faktycznie jest tak, że w ostatnim dniu podchodzisz do swojego finalnego scenariusza i ty już wiesz, co masz robić. Robisz to świadomie, wiesz, czego się spodziewać i jest mniej rzeczy, które cię zaskakuje, które oczywiście nasi prowadzący tutaj zmieniają w scenariuszu, żeby też no nie pokazać. było rutyn, tak. Ja powiem szczerze, przekonujesz mnie na ten kurs, ja się na pewno zapiszę do Michała. Michał też mnie zapraszał, bo ja mam przykład wzorowanie z KPP, gdzie faktycznie te scenariusze robiły robotę, właśnie też gapie, którzy przeszkadzają, którzy krzyczą, to było takie, że to nie jest manekin, który leży, tylko to jest na przykład właśnie pani, która ma sztuczną krew, co się dzieje i ona się krzyczy, ona się wije. To nie jest tak, że manekin przyłożysz i tylko ją zaczynasz dotykać, próbujesz bandażować, ona rusza tą ręką, macha, chlapie cię tą krwią, dlatego też nie wiem, czy to mieliście aż takie scenariusze. Bo można się było ubrudzić. No właśnie, tak. Więc właśnie też zadbanie o swoje bezpieczeństwo jako tego ratownika, to daje, no bo mówmy się, jak jest manekin leżący, poradzimy sobie, tak? Jeżeli to jest człowiek, którym jeszcze mokry człowiek, w śliskim środowisku, gdzie my możemy się wywrócić na przykład, ciasno w niektórych pomieszczeniach, no zależy, gdzie się zaklinuje, czy to może być, nie wiem, pod prysznicami na przykład, przewrócił się, poślizgnął, upadł głową, głowa rozcięta. To nie tylko jest taki, wypadek nurkowy, co sobie pewnie wyobrażamy, że pod wodą coś się stało, no ale głupia rzecz, tak? Wyszedł z wody, potknął się. Nawet wyobraź sobie safari, jesteś w łazience na łodzi, bardzo łatwo poślizgnięcie się i
jakiekolwiek urazy. Prowadzę rejsy Tak. morskie, tłumaczę zawsze załodze, jak poruszać się po jachcie, jak korzystać z toalety, żeby uniknąć tych urazów. Tak. Dokładnie. Więc, no właśnie, więc to są tego typu rzeczy, gdzie, no a właśnie na łodzi, no to tak szybko nie dopłyniemy do tego brzegu. No nie. Nie? Mamy zawsze jednak trochę czasu, zanim ktokolwiek do nas będzie w stanie albo dotrzeć, albo my dotrzemy do lądu, gdzie będzie i można ten- przekazać Ten dalej. człowiek poszkodowany, mnie to nic nie jest, zaraz mam nurka, muszę iść pod wodę, bo zapłacone przecież, tak? Więc ta rzecz. Mówisz, że największe wrażenie zrobiły te scenki, bo to jest takie realne przecież podejście do tego i one trwały większość tego kursu. Tak. I to jest, nie wiem, 90%? Powiedzmy 20-80, tak, bo też czas na omówienie, przygotowanie, też jeszcze pewne rzeczy powtarzaliśmy, jeśli chodzi o teorię, bo kurs jest głównie po to, żeby upewnić się, że rozumiemy to, co przeczytaliśmy, to, co było w materiałach i to, co wiemy z wcześniejszych kursów. Więc to były bardziej dyskusje, a nie takie wykłady, że to jest coś nowego. Czyli tutaj bardzo stawialiśmy na to, żeby wymienić się doświadczeniami, pokazać, opowiedzieć na przykład o różnych naszych przypadkach. I ja powiem Ci, że dla mnie taką dużym sprawdzianem faktycznie po tym kursie był w ogóle przypadek, który ja akurat miałam na jednym z nurkowisk, kompletnie niezwiązany z nurkowaniem. I powiem Ci, że bardzo się cieszyłam w tamtym momencie, nadal się cieszę, że ja byłam po tym kursie, bo mieliśmy sytuację po nurkowaniu, gdzie jeden z plażowiczów przybiegł do bazy i zaczął krzyczeć: słuchajcie, dziecko tonie. Okay. Więc nadal zresztą ciarki mnie przechodzą, jak widać. Podbiegliśmy w kilka osób z bazy na plażę. Od razu można było zlokalizować, gdzie ta sytuacja ma miejsce. Mnóstwo gapiów. Uwaga, z telefonami, żeby nie było, bo przecież to jest, kurczę, fajny materiał na social media. Mimo że jest to traumatyczne przeżycie dla tutaj najbliższych i dla osoby, która jest poszkodowana i jej rodziny. I wiesz co, to był taki moment, gdzie poczułam, kurczę, tak, do tego się przygotowywałam, wiem, co mam robić i zaczęłam tą akcję koordynować. Dziewczynka się podtopiła, zniknęła rodzicom mniej więcej na minutę z oczu, była nieprzytomna. Bardzo ciężko oddychała, więc też wiedziałam, zaczynam od tego, że najpierw muszę zająć się tym oddechem, więc pierwsze 5 oddechów. Na szczęście zaczęła sama oddychać. Ale później tak, ty dzwoń po karetkę, tak? Bo wiedziałam, że jest to przypadek medyczny, więc można skrócić cały łańcuch i zadzwonić od razu pod 999, a nie pod 112. Ty na przykład, nie wiem, Krzysiek, przynieś koce, ty, Radek, załatw zestaw tlenowy. Więc też już takie wydawanie poleceń i świadome budowanie tego, co musi po kolei nastąpić, pokazało, że faktycznie to szkolenie daje ci tą świadome podejście do sytuacji, plus masz już tą pamięć mięśniową, bo ty nie myślisz, kurczę, co tam było, kurczę, czy tam było 5 oddechów, czy uciski, czy tam był jakiś wstrząs, po prostu nie myślisz, ty już wiesz, co po kolei robić. Więc na przykład z tymi kocami, ja wiedziałam, że taka 7-letnia dziewczynka, która przed chwilą, że tak powiem, odzyskała przytomność, mówiła, już wszystko było okej. Też parę razy zwymiotowała, no bo wiadomo, po napiciu się wody to jest normalna reakcja. Co przewidywałam? Wpadnie mi we wstrząs, czyli generalnie będzie jej zimno, będzie jej niewygodnie. Temperatura 30 stopni, a ona po prostu, wiesz, chodzi i dygoce strasznie, więc była pod kilkoma kocami. Koc termiczny w ogóle nam nie pomógł. Praktycznie tylko tyle, że zabezpieczyliśmy tym kocem podłoże pod nią, żeby ją odizolować od mokrego podłoża, bo też wyciągnięta z wody mokra leżała na mokrym kocu. Więc to były koce, ręczniki, cokolwiek się udało znaleźć, zbieranie informacji od rodziców, ile ma lat. Wywiad sample w ogóle. Tak, dokładnie, więc tutaj i faktycznie przyjechała karetka. Ja poczułam taką trochę dumę, że kurczę, ja jestem w stanie powiedzieć, jaka jest saturacja, ile ma oddechów, jakie były poszczególne kroki, co się dowiedzieliśmy. I faktycznie widziałam w oczach tego ratownika z karetki, że on taki był, no kurczę, może nie mówił wow, ale na pewno było widać, że to były dla niego informacje, które bardzo się przydały. Dokładnie wiem, o czym mówisz, bo miałem podobną sytuację. Ale to nastolatek jechał przede mną na motocyklu, wpadł w poślizg, nie miał uprawnień, za szybko, rozbił się po prostu właśnie na znaku drogowym.
Okej. Też właśnie się zatrzymałem, zacząłem go ratować, przyjechali ratownicy, też właśnie to jest to, o czym mówisz. Przekazałem wszelakie informacje, za czym w ogóle mnie ratownicy wymienili w RKO, oni powiedzieli kontynuuj dalej, no bo oni musieli się rozłożyć ze sprzętem. Ja już miałem podłączony swój defibrylator do tego człowieka, więc na moim defibrylatorze kontynuowaliśmy działanie i też właśnie to jest to uczucie, że ty wiesz, co robić i potem przekazujesz ten łańcuch do ratownika, który nie zaczyna od zera, tak? Tylko Dokładnie. kontynuuje, tam podłączyli mu płyny, bo krew miał dużo ubytek krwi, więc wlewali mu z kroplówki dużo płynów i tak dalej, więc wiem o czym mówisz. A to jest bo widzisz, to jest tak, że jak nie trenujemy tego, ciężko jest trenować poza kursami, no bo niecodziennie przecież nurkujesz i spotykasz kogoś topiącego, więc takie kursy z mojej perspektywy warto odnawiać. Absolutnie tak. I to jest właśnie też ta różnica między EFRem a kolejnymi szkoleniami. Okej, o ile na takim szkoleniu z pierwszej pomocy masz jakieś takie, powiedzmy, mini scenariusze, ale to są zazwyczaj proste, gdzie sobie naprawdę poradzisz po takim kursie z tego typu sytuacjami, ale te scenariusze właśnie, ten realizm sytuacji, że to nie jest tylko dajmy na to maseczka czy rękawice, tak? Ja na EFRze pamiętam, że ja rękawice wyjęłam, ale w sumie nie widziałam potrzeby w ogóle ich używania, bo tak naprawdę było jakieś było podtopienie, jakaś osoba porażona prądem. A znowu tutaj na kolejnym etapie, czy na tym kursie donowskim First Responder, okazuje się, że jest nagle krew. Nagle są jakieś rany otwarte, które ty musisz robić właśnie RKO, musisz robić, musisz efektywnie przygotować osobę do udrożnienia dróg oddechowych. Musisz sprawdzić, czy w ustach na przykład tej osoby coś jest. Więc tak na dobrą sprawę zaczynasz sobie zdawać sprawę, po co są te środki ochrony osobistej. I czasem nie jedna rękawiczka, albo 2 lub 3. Tak? Dokładnie. To też właśnie mnie zaskoczyło, że 2-3 rękawiczki, po co, nie? No właśnie, na kursie pierwszej pomocy, tak jak stoisz. Dokładnie. I tutaj taka ciekawostka, bo ja akurat byłam na dwóch rodzajach szkoleń danowskich, też oba z Michałem. Właśnie pierwszy to był First Responder, a drugie to było Diver Medical Technician, czy już taki, powiedziałabym, taki ala nurkowy kurs techniczny. I to, co mi zostało, to szafa, może nie szafa, w tej chwili już 3 apteczki, które wożę ze sobą na nurkowiska, bo mam apteczkę. Tego się obawiałem, bo ja tak samo po każdym kursie mówię, zamiast kupić sobie gadżet, kupiłem defibrylator. Po kolejnym kursie kupiłem rurki nosowo-gardłowe. Potem kupiłem ambu i potem musiałem zmienić samochód, żeby to pomieścić. To jest ten minus tych kursów. Tak, absolutnie się zgadzam, ale z drugiej strony, jak wiesz, to rozmawiam tutaj z ekipą, z którą jeżdżę i oni na przykład wiedzą, że jestem po takich szkoleniach i mam też taką inklinację właśnie nazwijmy to medyczną. Oni mi powiedzieli jasno, oni się czują bezpiecznie. Tylko ja im zadałam pytanie, słuchajcie, ja was uratuję, ale czy wy mnie uratujecie? Dokładnie. I stąd też taki, powiedziałabym po cichu może obowiązek, czy taka nawet etyka takiej osoby przeszkolonej w większym stopniu, właśnie promować te szkolenie. Dlatego też chciałam z tobą o tym porozmawiać i powiedzieć, że to nie chodzi o kursy, tylko chodzi właśnie o to, czy prowadzenie kursu jako instruktor, tylko właśnie pokazanie wszystkim, czy nurkom, czy to profesjonalnym, rekreacyjnym, że my tak naprawdę dbamy o siebie z jednej strony, ale też dbamy o swoje całe otoczenie. I ja na przykład wiem, że mój buddy już teraz zupełnie przeze mnie przeszkolony i tak pójdzie na to szkolenie tak czy owak, bo ma to w planach. Wiem, że będę czuła się bezpiecznie, bo będę wiedziała, że on wie, co robi. Więc ja nawet w tym momencie trochę magluję moją rodzinę, jeśli chodzi o właśnie takie sytuacje typu udar czy zawał serca, bo to się może pojawić. Tak, to jest coś, co się pojawi może się pojawić w każdym momencie w życiu codziennym, bo tu nie mówimy tylko już o takich tylko nurkowych przypadkach, ale naprawdę jest to bardzo przydatna wiedza. No, zdecydowanie, ja się z tym zgadzam. Ja mówię, kupiłem defibrylator, mam go zawsze ze sobą, jest sobie w domku, jest sobie w samochodzie, jak jadę. To się może przydać. Tak, absolutnie. Tak samo jak ja mam zestaw tlenowy, który też mam własny, który wożę na miejsca nurkowe. Akurat AED jeszcze nie, ale już gdzieś tam mi też w głowie świta, że może jednak warto, bo nie wszystkie bazy mają. Powiem ci więcej, u mnie to się zaczęło od tego, jak mieszkam w Łodzi i naprzeciwko dworca, Łódź-Widzew się nazywa dworzec, człowiek starszy, mężczyzna wyszedł z autobusu, przewrócił się i totalnie stracił przytomność. Ja mówię, właśnie to
ta świadomość, mówię, ty biegnij na dworzec po defibrylator, ty dzwoń po karetkę, ja wyciągnę z samochodu rękawiczki, przystępujemy do RKO i tak dalej. Mówię, przyda się defibrylator. Po czym człowiek mi przybiega z dworca, mówi, że na dworcu nie ma defibrylatora. Pani powiedziała, że są w pociągach, możesz sobie zabrać. No nie będę czekał na pociąg, tak. nie? I wtedy do mnie doszło, jak to nie ma defibrylatora? I wtedy postanowiłem, kupię sobie miałem kupić sobie, żeby było śmieszniej, iPada. Do prowadzenia podcastu, żeby mieć pytania. Zamiast iPada defibrylatora kupiłem sobie iPad defibrylator, takiej firmy iPad. iPad to iPad. I stwierdziłem, że to jest najlepszy wydatek. Raz go używałem, udało się uratować człowieka. Zdecydowanie lepiej niż taki tablecik. Zakup na pewno bardzo Tak, opłacalny w tym zdecydowanie momencie. tak i mówię, warto. No i właśnie to jest tak, że po tych kursach inaczej się patrzy na pewne rzeczy i się okazuje, że... To taka śmieszna też historyjka. Ja po kursie, czy właściwie w trakcie kursu tego Done First Responder, czy First Aid for Diverse Professionals, poszłam do samochodu, bo tak rozmawialiśmy właśnie a propos apteczek. Ja mówię, a kurczę, zajrzę do tej mojej apteczki To samochodowej. był pierwszy raz, kiedy zajrzałem. Tak, to był autentycznie, to był pierwszy raz, kiedy do tej apteczki zajrzałam, co tam w środku jest i właśnie dokładnie stwierdziłam, że okej. Jak będę potrzebować plasterka, to nawet tam plastra chyba nawet nie było. Tylko sobie ręce umyję. Tylko sobie ręce umyję. Fakt faktem, były rękawiczki, nożyczki, jakieś tam podstawowe bandaże, ale no to starczy na pierwsze 5 minut podejmowania jakiejkolwiek Tak, jak akcji. ktoś się przewróci na rowerze, za kolanko zedrze dzieciak w parku, to mu pomożesz, ale jak się już nadzieje na kij, bo się przewrócił, to... Nie ma szans, tam jest za mało tych jednak rzeczy, więc nie mam może tak profesjonalnych zestawów, jak na przykład tutaj na Lipspocie widzimy, że mamy apteczkę do krwotoków, do hipotermii, do złamań. Gdzieś tam sobie to pogrupowałam, moim zdaniem, według prawdopodobieństwa wydarzenia się danej sytuacji w miejscu nurkowym, więc też mam oddzielną taką torbę, gdzie mam parę rzeczy do złamań, parę rzeczy właśnie do krwotoków. Na pół godziny wystarczy i tyle akurat, ile zazwyczaj czekamy na karetkę w naszych miejscach nurkowych, przynajmniej na terenie Polski. No ale zestaw tlenowy plus właśnie wszystkie rzeczy związane z udrożnieniem dróg oddechowych, to jest dla mnie na pierwszym miejscu coś, co każdy nurek, profesjonalista przynajmniej powinien rozważyć, żeby posiadać. No, ambu mam, rurki, tak? Przetoczkę do butli, żeby do ambu podłączyć mam, od Wojciecha Czechowskiego. Że pozdrawiam Wojtku. Robi takie rzeczy, więc możemy bezpośrednio podłączyć butlę nurkową do właśnie ambu wężykiem. Bardzo fajne rozwiązanie. Więc, no bo buten z tlenem czy jakimś nitroksem się już znajdzie. Zawsze się znajdą. Zawsze się znajdzie, ale teraz jak tą butlę podłączyć do właśnie ambu? No i tu Wojtek ma takie fajne rozwiązanie. Dobrze wiedzieć, bo generalnie ja też szukałam do reduktora właśnie jakichś przejściówek, żeby w razie czego szybko po prostu też do innych butli z nitroksem móc przerzucić. To Wojtek robi i polecam. Super. Mała rzecz, rzucasz sobie. A cieszy, nie? Dokładnie, mała rzecz cieszy, no bo ambu masz butlę, tylko jeszcze żeby to połączyć. To jest ten zmrakujący element, także że można. Ale to właśnie, wiesz co, jest to a propos takiego realizmu. Mamy różne szkolenia dotyczące dostarczania tlenu, ale tutaj właśnie w sytuacji kryzysowej, gdzie pojawia się właśnie ten wypadek, jak już masz stres i widzisz, że coś się takiego dzieje, zacznij skręcać zestaw tlenowy. To jest dopiero coś, co jest w sumie proste. To nie jest jakby ciężka rzecz, żeby reduktor do butli przymontować i podpiąć czy stały przepływ, czy tą maskę na żądanie, ale zaczynają ci się ręce trzęść, wpadasz w stres, więc tutaj też właśnie przećwiczenie takich rzeczy, super sprawa. Przećwiczenie, rozłożenie tego, żeby ta butla, nie wiem, chociażby położyć, żeby się nie przewróciła nagle. Tak, ja takie rzeczy trenowałem właśnie na KPP, tu pewnie są trudniejsze warunki, no ale sam fakt, żeby było tych ludzi więcej do pomocy, właśnie wydawanie im poleceń, bo no jeżeli ty robisz RKO, no to nie rozłożysz defibrylatora, nie skręcisz butli, tak więc sama nawet zamiana, to zamieńmy się, ty rób RKO, bo potrafisz, ja będę skręcać na przykład właśnie zestaw tlenowy, czy ta koordynacja w ogóle tego wszystkiego, ktoś musi dzwonić w tym czasie. Tam jest co robić, się okazuje. Zdecydowanie. Więc tak naprawdę jakbym mogła porównać te wszystkie, powiedzmy 3 szkolenia, na których byłam, no to EFR to jest takie trochę OWD, czyli zapoznajesz się w ogóle, czym ta pierwsza pomoc jest. Liźnięcie tematu, jakieś, tu są takie sprzęty, tu jest to. One są często prowadzone właśnie przez ratowników medycznych, więc tu mają mnóstwo historii. Też dopiero otwierasz oczy, jaki jest w ogóle sprzęt, jeśli chodzi o niesienie pierwszej pomocy. Kolejny, czyli ten Done First Responder, to jest tak powiedzmy AOWD,
albo level rescue, gdzie ty już świadomie podejmujesz tę decyzję, czy ty jak na rescue uczysz się tej świadomości już bycia nurkiem, partnerem, a nie nurkiem, który zyskuje jakieś tam umiejętności bądź walczy o życie, jak na OWD. A właśnie to ostatnie szkolenie Diver Medical Technician, też zdana, to już jest taki właśnie kurs techniczny i tam już się uczysz być liderem, czyli koordynować właśnie wszystkie działania, wydawać polecenia, pouczać w taki sposób, że na przykład jeśli ktoś patrzy rozbieganym wzrokiem, bo sam nie wie, co zrobić, to po prostu mówisz: okej, teraz uklęknij, wyprostuj ręce, złóż ręce i będę ci mówić, jak masz uciskać. Więc to są na pewno te rzeczy, które nam bardzo pomagają. No i przede wszystkim to, co tak mi się wydaje, to przełamanie tej wewnętrznej nieśmiałości, no bo jednak pracujesz w grupie. Tak. To też jest bardzo często trudne, tak? Przed wszystkimi zrobić RKO, tak? To nie jest tak łatwe, nie? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, jeśli ludzie z telefonami będą stać na przykład. Absolutnie. A do tego trafił ci się dobry dydaktyk, jakim jest Oj, Michał, bardzo, nie? bardzo. No nie ukrywam, że jednym z punktów, dlaczego poszłam dalej, był też oczywiście Michał, bo jest świetnym dydaktykiem, ma ogromną wiedzę i tutaj naprawdę szczególnie nurkom, profesjonalistom, którzy gdzieś tam organizują właśnie wyjazdy dalej, bo jeśli mówimy o Polsce, faktycznie mamy tutaj bardzo dobre zaplecze, jeśli chodzi o dostępność do pierwszej pomocy, ale faktycznie wyjeżdżamy i coś się dzieje, więc warto naprawdę tą wiedzę poszerzać. Po drugie, tak jak sam powiedziałaś, powtarzalność tych szkoleń buduje pamięć mięśniową. My w końcu już nie myślimy, czy to były proste ręce, ugięte ręce, tylko my już wiemy, jak głęboko uciskać, jakie tempo, tak? Pewnie to dlatego te kursy, certyfikaty, uprawnienia, jakbyśmy to nie nazywali, są do odnawiania co parę lat, tak? 2-3 lata, już nie pamiętam, w KPP czy tam w Danie, Tak. ale to po jakimś czasie trzeba odnowić, no bo raz, świat medyczny się zmienia, a dwa, my zapominamy. No. Absolutnie. Na przykład jeśli chodzi o zmiany w świecie medycznym, to teraz mamy nowe wytyczne ICR-u i też AHA, czyli tych naszych 2 organizacji, które gdzieś tam takie wytyczne a propos pierwszej pomocy dają. I to, co się zmieniło głównie w tym roku, to właśnie stawianie na zespół. Już nie jest tylko jeden ratownik, czyli ja ratuję, tylko faktycznie ratownik ma też prawo prosić o pomoc. Wskazać osoby, skoordynować i nie musi robić tego wszystkiego sam. Ja tam jeszcze pamiętam, kiedyś była zmiana, czy zaczyna od 2 dechów ratowniczych, też chyba to od tego się odeszło na rzecz ucisków. Tak, bo krążenie jest ważniejsze, bo ten tlen jeszcze jest. Tak, no to są wyjątki, ale już to pozostawię właśnie na szkolenia, więc to bardzo serdecznie naprawdę zapraszam. Michał, z tego co wiem, będzie niedługo też prowadził kolejną edycję Dana, więc warto. Mnie przekonałaś, Michał mnie w ogóle przekonał, tak? A teraz ty mnie przekonujesz bardziej, na pewno też, ja też zapraszam tak naprawdę, bo to się przyda, tak? To się przyda. Nieważne jak pływasz, nurkujesz, ale tu trzeba umieć. Dokładnie. I tak właśnie opowiedziałam o tej sytuacji, my bywając często właśnie w miejscach typu plaże, różne mogą być sytuacje, to niekoniecznie musi być sytuacja stricte nurkowa, więc... Dzisiaj będziemy wracać do domu, też może być wypadek. Dokładnie. Oby nie było oczywiście, ale tak. To są szkolenia, to jest takie trochę taka sprzeczność, bo są to szkolenia, gdzie budujesz wiedzę i kompetencje, których wolałbyś nie wykorzystywać oczywiście, ale jak już trzeba je wykorzystać, to żeby to zrobić w sposób efektywny. Dokładnie, więc co, nie czekajcie, ja polecam zapisać się na kursy i do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia z podwody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.